Cześć wszystkim, mam na imię Janek, jestem Amerykaninem i to jest kanał, gdzie ja mówię po polsku. W tym filmiku opowiem Wam o swoim doświadczeniu jako muzyk. Moja kariera muzyczna rozpoczęła się, kiedy miałem tylko rok. W te lata jeździliśmy regularnie do babci i dziadka na wizytę. W dziennym pokoju ich domu wśród mebli był jeden dziwny, czyli szaf, czyli stół z białymi i czarnymi guzikami na nim. Powiedzieli mi, to znaczy moi rodzice powiedzieli mi, że to jest fortepiano, taki instrument. I kiedy wcikasz na guziki, usłyszysz dźwięki. Byłem niewiarygodnie ciekawy, jakie ja mogę robić dźwięki. Oczywiście z samego początku po prostu załamałem ręce na klawisze i cieszyłem się bardzo, że mogę tworzyć takie dźwięki, ale przez jakiś czas uważałem, że kiedy gram coś miłego, ludziom więcej się podoba. Mówią mi: dobry chłopiec Janek, jak miło grasz. To było dla mnie wielka motywacja starać się grać na pięknie. Tak pięknie, jak to możliwe. Wkrótce zrozumiałem, jak grać ulubione melodie, jak na przykład muzykę z gry wideo Super Mario Bros. Przez jakiś czas, kiedy chodziłem w szkole, nauczycielka pokazała naszemu klasowi, jakie są na świecie różne instrumenty, takie jak flet, klarnet, puzon i saksofon. Byliśmy na 4. klasie i nauczycielka powiedziała, że jeśli chcemy, to można uczyć się na jednym z tych dziwnych istotach robić muzykę. Jestem po naturze ciekawym człowiekiem. Mnie bardzo się interesuje rzeczy dziwne, więc zdecydowałem się, że biorę najdziwniejszy instrument. Sądziłem, że to jest saksofon. Dużo lat grałem na saksofonie, w orkiestrach, w zespołach jazzowych i nawet jeden raz nosiłem szarą perukę i występowałem ubranym jako Bill Clinton. To była dla mnie wielka zabawa. W tym okresie życia, nie pamiętam dokładnie kiedy, pierwszy raz usłyszałem jakoś niezwykle agresywną muzykę zespołu, który nazywał się Nirvana. Byłem po prostu zafascynowany ten gatunek muzyki i poprosiłem ojcu, czy może Święty Mikołaj, przynosić mi gitarę na Boże Narodzenie. Święty Mikołaj był zajęty w tym roku, ale ojcu udało się mi dać swoją starą gitarę. Gibson. To było Gibson. It was a Gibson. Not bad, huh? Wspaniały prezent. Zacząłem się chodzić na lekcje muzyki i przez niedługi czas nieźle grałem. Potem w high school założyłem pierwszy zespół rockowy. Nie pamiętam, jak on nazywał się. Pamiętam tylko, jak się czułem, kiedy grałem na scenie i jak brzmiał aplauz publiczności. To bardzo cieszyło mnie i było wielka motywacja, żeby kontynuować. Grałem w życiu w wielu zespołach muzycznych, tak? Nawet nie wiem ile. Wiem tylko, że dzięki muzyce udało mi się zwiedzić prawie wszystkie Stany Ameryki i nawet dużo innych państw świata. Grałem na scenach w Islandii, w Hiszpanii, w Japonii, w Rosji, w Chinach i w Urugwaju. Poznałem wielu interesujących przyjaciół. I teraz, kiedy podróżuję, mam dużo miast, gdzie nie trzeba brać pokoju w hotelu. Jest jeszcze jeden dobry wynik
mojej decyzji poświęcić tak dużo czasu muzyce. Zostałem się inspiracją dla swojej ojca i siostry, którzy kiedyś inspirowali mnie zacząć grać na instrumencie. Ojciec, który grał w muzycznych zespołach w dzieciństwie, zaczął chodzić na lekcje gitarne. Wkrótce siostra również uczyła się grać na gitarze. Teraz, kiedy jesteśmy wszyscy razem w jednym miejscu, organizujemy koncerty i czasami nawet matka bierze udział, grając na flecie. Sądzę, że moje życie bez muzyki byłoby bardzo nudne. Gdybym nie uczył się grać na instrumentach z dzieciństwa, nie miałbym takich niezapomnianych doświadczeń. Teraz jestem studentem i niestety nie mam tak dużo czasu, żeby grać w zespołach muzycznych, ale często gram na gitarze w domu. Myślę, że przez jakiś czas znajdę ludzi, którzy też grają muzykę i wkrótce będę znowu na scenie. Już poznałem jednego mężczyznę, który chce ze mną grać. On jest Polakiem, więc można nie tylko uprawiać muzykę, a również praktykować polski. Bardzo wygodne, W podsumowaniu, muzyka jest niezbędną częścią mojego życia i jestem pewien, że w przyszłości znajdę się znowu na muzykalnej drodze. I tak, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Chciałbym Wam podziękować za uwagę. Jeśli usłyszeliście jakieś błędy, to proszę napisać o tym w komentarzu poniżej. Też chciałbym usłyszeć o Waszych doświadczeniach z muzyką. Jaką muzykę, jeśli gracie, a jeśli nie gracie, to piszcie o swojej ulubionej muzyce albo o najlepszym koncercie, który obejrzeliście. I nie zapamiętajcie subskrybować na kanał, aby oglądać więcej takich filmików, gdzie ja mówię po polsku. Dzięki, pa pa.